Siemandero wszystkim, z tej strony Długi. Witam Was na moim kanale Anatomia Broni Palnej w serii odcinków Higiena broni palnej dotyczącej czyszczenia właśnie broni. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się niczym innym jak tym pięknym pistoletem WIS wzór 35. Dzisiejsze czyszczenie będzie troszeczkę inne niż wszystkie, ponieważ nie będziemy tak bardzo zajmowali się, że tak powiem, wyczyszczeniem brudu, który nam tutaj został na tym pistolecie, tylko bardziej jego konserwacją. Ponieważ, no nie ukrywajmy, jeżeli ktoś ma w swoich zbiorach taki pistolet, to raczej nie strzela z niego bardzo dużo, no i pewnie dba o niego, więc nie pozwala, żeby on jakoś bardzo zarósł mu brudem. No nie ukrywajmy, jest to już praktycznie zabytek, więc szkoda byłoby takie pistolety po prostu psuć nadmiernym strzelaniem. Ale jak kto woli, oczywiście, jak ktoś go ma u siebie w kolekcji, to ma do niego prawo. Dobra, co nam będzie potrzebne? W sumie jedyne, czego bym użył tego wszystkiego, to wycioru z filcami. Tutaj mam jak zwykle chemię od General Nano Protection w postaci oliwki, benzyny ekstrakcyjnej i pianki do lufy oraz sprężyny powietrze. No, możemy jeszcze gdzieś tam użyć smaru stałego litowego. No dobra. Po pierwsze trzeba ten pistolet rozebrać. Wyciągamy łącznik zamka. Ściągamy zamek. Wkładamy sobie szkielet. Najpierw zajmiemy się właśnie zamkiem. Wyciągamy sprężynę z żarcią oporowrotną. Tutaj przypominam, że żeby ją wyciągnąć, trzeba przekręcić ją do góry nogami. Znaczy przekręcić ją tutaj w kółko, żeby tym takim jakby podcięciem była do góry. Wyciągamy sprężynę, wyciągamy lufę, mamy zamek. Zajrzymy do lufy. No, lufa już swoje przeszła. Widać, że to stary pistolet. No ale powiedzmy, że po ostatnim strzelaniu chcemy pozbyć się tych wszystkich brudów i naleciałości, więc damy jej piankę. Troszeczkę mnie wypsiknęło, nic się nie stało. Trzemy sobie rękę. Dobra. Niech nam ta lufa reaguje z tą pianką. No i teraz tak, mamy zamek i szkielet. Praktycznie nie będziemy ich bardziej rozkładali. Już Wam mówię dlaczego. Jak sami widzieliście, nie wszystkie części w wisach są oryginalne i dopasowane do swojego pierwotnego egzemplarzu. Czasami zdarza się, że niektóre właśnie te manipulatory czy ruchome elementy no, będą później dokładane tam, ponieważ nie wiem, no, zepsuły się, czy trzeba było je wymienić. No i nie ukrywam, że czasami nie do końca one tutaj pasują. To znaczy, one będą współgrały i współdziałały z tą bronią, ale na przykład ciężej się je wyciąga lub gdzieś tam wkłada, wbija. Więc no, żeby tego pistoletu bardziej nie kaleczyć, bo przyjęliśmy, że o ten pistolet dbamy i chcemy go tylko przekonserwować, to na tym pozostaniemy. No i teraz tak. Zaczniemy od zamka. Ja osobiście zrobiłbym to tak, że sprawdziłbym, na ile ten zamek potrzebuje czyszczenia. Wziąłbym sobie po prostu kuwetkę. Benzynkę ekstrakcyjną. Zapsikał go benzyną. Do kanału iglicznego bym napsikał. I jak tak bym go właśnie
tutaj potraktował tą benzynką, no to tu trzeba, wiecie, trzeba zobaczyć, czy gdzieś jeszcze ten brud jest. Jeżeli tego brudu jeszcze trochę widzimy, zawsze można trochę go tutaj posmarować szczotką, na pewno to mu nie zaszkodzi, a będziemy w stanie tam dojść do różnych brudów, które nam tu zostały, czy tam z łuski jakieś lekko nadszarpnięte właśnie elementy, czy resztki prochu, czy po prostu już ten lekki brud by nam się nazbierał. Rygle, zamek. Dobra, praktycznie broń jest już czysta. Wysuszamy ją sprężonym powietrzem. Zamek jest suchy. Możemy sobie go odłożyć. To nam nie będzie potrzebne. Zamek jest suchy, możemy go sobie odłożyć. Zajmujemy się teraz szkieletem. No i szkieletu też nie. Ja bym go przynajmniej bardziej nie rozkładał. No, co tu możemy zrobić? Możemy ewentualnie zajrzeć pod okładziny, raz na jakiś czas zobaczyć, czy jakieś tam ogniska korozji większe nie postępują. No bo nie ukrywajmy, no nie chcielibyśmy, żeby ten pistolet jeszcze bardziej nam, że tak powiem, się niszczył po tym, co i tak pewnie one przeszły dawniej. Więc jeżeli ten zamek nie jest jakiś bardzo brudny, chcemy go tylko, że tak powiem, po wyjściu tam na strzelnicę przemyć, to tak samo. Benzyna ekstrakcyjna. Odciągamy kurek. Psikamy do środka. Szczotka. Więc widzicie, ten cały odcinek dzisiaj z tym wisem bardziej będzie polegał na konserwacji, a nie na czyszczeniu. Bo no, szczerze mówiąc, jeżeli ktoś z Was będzie miał takiego swojego w kolekcji i doprowadził do takiego stanu, że naprawdę będzie wyglądał jak Glock po iluś tysiącach wystrzelanych kulek, no to gratulacje i chyba taka broń po prostu nie jest dla niego. No ale dobra. Widziałem już takie wisy, więc wiem, że da się go doprowadzić do takiego stanu używalności. Widziałem też wisa, którego ktoś poprosił o przemalowanie na kolor FDE i nosił go przy tyłku, strzelał z niego zawody, więc no wszystko się może zdarzyć i wszystko możemy zobaczyć w swoim życiu. Jak już go psiknęliśmy tą benzyną, to tak samo dobrze go wysuszamy powietrzem w sprayu. Wrzucamy kurek. Szkielet również mamy cały wysuszony i przeczyszczony. Zostaje nam teraz lufa. Do lufy napsikałem pianki do luf, więc ona już sobie tam powinna zareagować z resztką tego, co zostało nam po strzelaniu. Bierzemy sobie filce. Z używania jakichś tam szczotek ja bym odpuścił, ponieważ no, jeżeli, tak jak już mówiłem, nie mamy tego brudu tutaj zbyt dużego, to szkoda tam ingerować jeszcze w tą lufę, szkoda tam ją drzeć czymś. Tam osiężną szczotką to nic się nie powinno stać, ale ja generalnie używam tych filcy nawet do porządnych zabrudzeń i powiem Wam, że zawsze jakoś to schodzi z tych luf. Pianka no jeszcze się nie rozpuściła, ale delikatny brud tutaj był. Więc jedziemy, dopóki się nie pozbędziemy tego całego nagaru z lufy. Tu pewnie wystarczą 3 przejścia, jak przy w miarę czystych pistoletach. No, po drugim już jest czysty, ale na farta damy mu trzeci. Jednak wypada dbać o taką broń. To jest nasze w sumie dziedzictwo narodowe. U nas już urosły te pistolety do rangi legendy, więc no szkoda, gdyby on inaczej. No uważam, że jeżeli ktoś już go ma, to powinien o niego dbać dużo bardziej niż o inne rzeczy, a nie po prostu trzymać go, żeby u niego niszczał.
Więc no jednak bym był za tym, żeby ludzie o takie rzeczy naprawdę dbali, więc jak tą lufę już wyczyściliśmy, ona jest czystsza niż była, chociaż i tak nie była zła. Ja osobiście bym ją zaoliwił w środku, ponieważ jeżeli go teraz odłożymy do szafy, to pewnie w najbliższym czasie nie będziemy z niego strzelali, więc psiknąłbym sobie taki filtr, psiknąłbym sobie go oliwą właśnie, tą lufę bym przetarł przez środek. Film olejowy w tej lufie powstały będzie nam zabezpieczał to wszystko przed działaniem korozji czy innych atmosferycznych działań. Lufa jest psiknięta. No i dobra. W sumie to już wszystko. Możemy jeszcze zajrzeć na magazynek, ale magazynek to, no co, on tutaj w tym przypadku nie jest brudny, ale jak chcecie, to możecie sobie go lekko tutaj przetrzeć jakąś szmatką, ewentualnie szczotką. No także, gdy już mamy to wszystko przeczyszczone, to bierzemy się za jego składanie. Przed składaniem możemy zrobić jeszcze jedną rzecz. Przed składaniem weźmiemy sobie troszeczkę smaru stałego. Tu jest akurat smar litowy. Damy go na palca. Dosłownie troszeczkę. I zabezpieczymy, tutaj zabezpieczymy sobie rygle. Rygle zawsze warto zabezpieczyć, nawet jeżeli ta broń będzie leżała, ale już przyzwyczajajmy się do dobrych praktyk, więc rygle bym tutaj zabezpieczył. Całość zamka w środku lekko bym psiknął. Widzicie, to nie jest psiknięcie na tyle, żeby kapało z tej broni, tylko to jest dosłownie 2 razy przyciągnięcie. Ten spray akurat działa bardzo fajnie, bo z niego nie kapie, więc to by wystarczyło. Do środka wkładamy lufę. Wkładamy sprężynę z rdzą oporopowrotną. Ją tutaj trzeba włożyć i przekręcić, żeby tym podcięciem oparła nam się na lufie. Tutaj lekki problem możecie mieć, jak macie tłuste ręce, bo ona potrafi skakać i się nam wyślizgiwać, ale powinno... ale się to udało, więc mamy cały zamek złożony. Bierzemy szkielet. Szkielet również tak samo. 2 psiknięcia i to wszystko. Tutaj na prowadnicę jeszcze możemy dać lekko tego właśnie smaru. Mamy tego smaru litowego. Prowadnicę lekko przejedziemy. Odciągamy kurek. Odciągamy zamek. Zaczepiamy go na ten tutaj haczyk, który mamy. Wkładamy, odciągamy tą właśnie żertkę. Tutaj też możemy sobie czymś pomóc, bo jak mamy śliskie ręce, to jest trudno, ale odciągamy żertkę, wkładamy łącznik zamka, zrzucamy haczyk, broń działa. Wszystko działa jak powinno. Na sam koniec jeszcze możemy całość broni psiknąć, nadmiar tego całego oleju oliwy rozetrzeć pędzlem, żeby równomiernie nam zabezpieczyło całe powierzchnię. No i co? Odłożyć do szafy i cieszyć się, że mamy w swoich zbiorach takiego praktycznie już białego kruka. Także to by było na tyle. Tak jak sami widzieliście, więcej tu było takiego przekonserwowania niż czyszczenia tej broni, ponieważ mam nadzieję, że nie będziecie dopuszczali, żeby ona była zasyfiała cała. Tutaj tak, po każdym strzelaniu bym doprowadzał ją do takiego stanu praktycznie, że tak powiem, zakonserwowanego, żeby nam tutaj jakieś ogniska korozji, które pewnie gdzieś się zdarzają i tutaj są, jednak będą działać, więc jak najbardziej dbać o taką broń, cieszyć się, że ją macie. No i co? Mam nadzieję, że filmik się podobał. Jak tak, to łapka w górę i do zobaczenia w następnych materiałach. Na razie.